Motocykl, który pojawia się w marzeniach fan klasyki. Wygląd retro, technologia XXI wieku, napęd wałem, szprychy, chrom, no i ten charakterystyczny, cudnie brzmiący silnik V-Twin. Ale czy to wszystko naprawdę działa tak dobrze, jak wygląda? Spełniłem marzenia, bo one są, by je spełniać. Łódka miałem 2 sezony. I mogę z czystym sumieniem opowiedzieć o moich wrażeniach z tą maszyną. Co mnie oczarowało, a co rozczarowało. Bo czasem motocykl może wyglądać jak spełnienie snów, ale gdy odpalisz silnik, zaczynają się pytania. Odpowiedzmy na nie. Moto Guzzi V7 to absolutny hit wizualny. Minimalizm, chromy, klasyczne linie, zbiornik w kształcie motocyklowy zbiornik. To coś, co budzi nostalgię. Na parkingu przyciągał wzrok. Widywałem uniesione kciuki, zaciekawione spojrzenia, uśmiechy. Tyle, że one mnie zupełnie nie interesowały. Dla mnie liczył się motocykl. Mój pochodził z 2009 roku. Kupiłem go z przebiegiem prawie 40 000 kilometrów. Pod 22-litrowym bakiem miał, jak na Moto Guzzi przystało, ustawiony wzdłużnie, dwucylindrowy, oczywiście chłodzony powietrzem silnik o pojemności 744 cm3. Moc? Niecałe 50 koni przy 6800 obrotach. Moment obrotowy już dużo lepiej, bo jakieś 55 Nm przy, uwaga, 3600 obrotów. Jaki miał charakter? Od pierwszej jazdy czuć, że to nie motocykl dla każdego. Biegi wchodziły twardo, było ich 5. Trudno było czasem znaleźć luz, a suche sprzęgło, no jak to suche sprzęgło? Nie każdy je polubi. Na zakrętach Gutek był w porządku. Nie błyszczał, ale też nie zawodził. Hamulce działały pewnie, ABS-u jeszcze nie było. Pozycja za kierownicą była za to zaskakująco wygodna. Jak jeździł, jednym zdaniem, mocno nie zachęcił, aby pędzić. Nie dlatego, że był niemrawy. Przyspieszał do setki w 6 sekund, rozpędzał się do 150 km/h, ale raczej proponował takie toczenie się w uwodzicielski rytm naprawdę. Dudnienia długoskokowego silnika z prędkością 70-80 km/h. Nic nie musiał, coś tam mógł, ale jednak nie wszystko. Nie lubił wysokich obrotów. Prędkości powyżej 120 też nie lubił. Mógł jechać szybciej, no ale nie do tego został stworzony i dawał to odczuć w każdej sekundzie. Nie nadawał się raczej też do współczesnej, tym bardziej długodystansowej turystyki. Bardziej pasowały mu niedzielne, niezbyt długie i szybkie wycieczki i żeby stał w garażu. Żeby był czyszczony, myty i podziwiany. I tutaj dochodzę do sedna. Moto Guzzi V7 to motocykl dla tych, którzy nie chcą i nie muszą się śpieszyć. Którzy cenią styl, spokój i klimat starych maszyn, ale z taką nutką nowoczesności. Także dla tych, którzy chcą się pokazać, ale niekoniecznie chcą coś udowodnić. Na pewno nie jest to motocykl dla tych, którzy oczekują sportowych osiągów albo totalnego komfortu. Powiedziałbym, że to taki trochę współczesny junak, ale to nie oddaje charakteru tej maszyny, bo to niewątpliwie jest maszyna z charakterem. Tak, powiedziałbym, że to taki współczesny junak, ale to nie oddaje charakteru tej maszyny, bo to jest niewątpliwie maszyna z charakterem. W czasach, kiedy motocykle są coraz bardziej zunifikowane, on idzie swoją, niekoniecznie gładką, ale jemu bardzo dobrze znaną drogą. I za to należy się szacunek. Bo tak się buduje legendę. Tak naprawdę tylko Moto Guzzi w tej chwili buduje maszyny z poprzeczną V2 i napędem wał.
Dlatego to coś dla tych, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą. Wiedzą, że Kawasaki W650 albo W800 nie jest dla nich. Tak samo Triumfy, Bonneville, Royale, Infieldy wszelkiej maści, Benelli, Imperiale i cała rzesza Harley'ów. A do tego również Honda CB1100 albo BMW R12 czy R90. Neoklasyki stały się modne, tak, ale Gutek chyba najbardziej przypomina takiego prawdziwego klasyka. Nie neo, takiego prawdziwego, nieudawanego, ale zrobionego naprawdę, nie pod modę. Nie takiego, który daje i niczego nie wymaga. Z nim trzeba nauczyć się iść na kompromisy. Bo czuć, że to motocykl z duszą, a nie jakiś taśmowo klepany plastikowy naked do tego, żeby wył na światłach w mieście. Czy żałuję? Nie. Nie, absolutnie. Czy kupiłbym go drugi raz? Tak, jak najbardziej tak, ale na pewno nie z myślą o codziennej jeździe. Bo Moto Guzzi V7 to raczej taki towarzysz na leniwe, popołudniowe przejażdżki po bocznych drogach, gdzieś poza czasem, na to z klimatem, bez ciśnienia i nie za bardzo na co dzień. Jest piękny, to fakt. Nigdy bym go nie sprzedał, gdybym nie musiał. I mógłbym go mieć jako trzecią albo czwartą maszynę. Tak, nawet chciałbym go mieć. Bo wiem, że na żonę się kompletnie nie nadaje, raczej na kochankę i to też nie do końca. Wiem, że nie mógłbym żyć z nim na co dzień. Może mógłbym się raz jeszcze w nim zakochać, ale żeby z nim żyć, nie. 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 No ale każdy ma swoje marzenia, a one są po to, żeby je spełniać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Moto Guzzi V7. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej moich subiektywnych testów, ale bez ściemy. I pamiętajcie, nie każda legenda musi być perfekcyjna. Może ta nie jest, ale właśnie może dlatego jest legenda. Glebam górę.